Pytanie, co się stało z Marii Celeste, intrygowało świat przez ponad 150 lat. Wiele teorii próbowało wyjaśnić zagadkę zaginięcia tego okazałego żaglowca. Czy to była sprawka piratów, potworów morskich, buntu, eksplozji, zemsty czy spisku? W tym filmie odkryjemy sekrety statku duchów, który do dziś budzi zaciekawienie i grozę. Zapraszam więc do zapoznania się z historią jednego z najbardziej tajemniczego, intrygującego i udokumentowanego zniknięcia w historii. Marie Celeste była drewnianą brygantyną o długości ponad 30 metrów i pojemności 282 ton. Przez pierwsze lata służyła do transportu różnych towarów do Indii Zachodnich i Ameryki Południowej. W 1872 roku statek został wyremontowany i przygotowany do rejsu do Genui z ładunkiem 1701 beczek denaturatu, czyli alkoholu niskiej jakości, używanego do celów przemysłowych. Kapitanem Marie Celeste był Benjamin Briggs, doświadczony i szanowany żeglarz, który miał 37 lat. Był to jego pierwszy rejs na tym statku, który kupił wraz z 2 wspólnikami. Briggs zabrał ze sobą na pokład swoją żonę Sarę i ich 2-letnią córkę Sofię. Ich 7-letni syn Arthur został w domu pod opieką babci. Oprócz rodziny Briggsów na statku znajdowało się 7 marynarzy i 1 pasażer, brat żony kapitana, Oliver Devoe. Marie Celeste wypłynęła z Nowego Jorku 7 listopada 1872 roku. Początkowo miała problemy z pogodą i musiała zawrócić do portu, aby naprawić uszkodzone żagle. Po kilku dniach ponownie wyruszyła w drogę, podążając na wschód przez Atlantyk. Jej celem była Genua, gdzie miała dostarczyć ładunek alkoholu. Według dziennika pokładowego, który został odnaleziony na statku, rejs przebiegał bez większych problemów. Ostatni wpis w dzienniku datowany jest na 25 listopada. Tymczasem inny statek, brytyjska brygantyna Dei Grazie, pod dowództwem kapitana Davida Morehouse'a, wypłynęła z Nowego Jorku 15 listopada, czyli 8 dni po Marie Celeste. Dei Grazie również miała na pokładzie ładunek alkoholu i zmierzała do Genui. 4 grudnia, kiedy znajdowała się około 400 mil od Azorów, jeden z marynarzy Dei Grazie, John Johnson, zauważył na horyzoncie statek, który dryfował bez celu. Kapitan Morehouse, który znał kapitana Briggsa i wiedział, że płynie na Marie Celeste, wziął lornetkę i przyjrzał się bliżej. Zdziwił się, gdy zobaczył, że statek nie ma nikogo na pokładzie i ma uszkodzone żagle. Postanowił zbliżyć się do niego i sprawdzić, co się stało. Kapitan Morehouse wysłał na Marie Celeste swojego pierwszego oficera, Olivera Devoe i 4 marynarzy. Gdy weszli na pokład, zobaczyli scenę, która ich zaskoczyła i zaniepokoiła. Statek był opuszczony, ale nie zniszczony. Nie było śladu walki, pożaru, ani zalania. Wszystkie rzeczy osobiste załogi były na swoim miejscu, w tym ubrania, biżuteria, pieniądze, dokumenty, a nawet zabawki małej Sofii. Jedynym, co zniknęło, była łódź ratunkowa, kompas, sekstant i zegar chronometryczny. Ładunek alkoholu był nienaruszony, poza 9 beczkami, które były puste. Na statku było wystarczająco dużo jedzenia i wody na kilka miesięcy. Dziennik pokładowy i mapy były na stole w kabinie kapitańskiej. Devoe przeczytał ostatni wpis w dzienniku i zauważył, że statek znajduje się o 120 mil dalej na wschód, niż powinien być według jego kursu. Devoe i jego ludzie przeszukali cały statek, ale nie znaleźli niczego, co by wyjaśniało zagadkę. Kapitan Morehouse postanowił zabrać Marie Celeste do Gibraltaru i zgłosić sprawę władzom. Nie spodziewał się jednak, że zostanie podejrzany o morderstwo i piractwo. W Gibraltarze rozpoczęło się dochodzenie, które miało ustalić, co się stało z Marie Celeste i jej załogą. Wśród podejrzanych byli kapitan Morehouse i jego ludzie, którzy mogli zabić załogę Marie Celeste i zabrać jej cenne przedmioty. Ale czy to prawda? Wkrótce po odnalezieniu Marie Celeste pojawiła się teoria, że winien wszystkiemu był chory umysłowo kucharz, który otruł wszystkich członków załogi, po czym opuścił statek na jedynej szalupie ratunkowej i zapewne zginął. W styczniu 1884 roku w londyńskim periodyku Cornhill Magazine ukazał się anonimowy artykuł zatytułowany Habakkuk Jeffson's Statement. Wedle relacji Jeffsona, był on jednym z pasażerów statku w czasie fatalnego rejsu i wie, co się wówczas stało. Nie przedstawił wcześniej swej wersji wypadków, bowiem bał się, że zostanie uznany za szaleńca. Ale w obliczu zbliżającej się śmierci postanowił, mimo wszystko opowiedzieć, co się 13 lat wcześniej wydarzyło. Rzekomy dr Jeffson był lekarzem i abolicjonistą walczącym o wyzwolenie czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. W czasie jednej z bitew wojny secesyjnej został ciężko ranny i pewnie umarłby, gdyby nie stara Afroamerykanka, która wzięła go pod opiekę i wyleczyła.
Na zakończenie kobieta wręczyła mu dziwny amulet, wyrzeźbione w czarnym kamieniu ludzkie ucho. W 7 lat później zaokrętował się na Marie Celeste, gdzie, prócz 10 członków załogi i rodziny kapitana, było jeszcze 2 pasażerów. Harten, agent Towarzystwa Okrętowego, i Mulat Septimes Goryn. Pewnego dnia zniknęły bez wieści żona i córeczka kapitana Briggsa, a sam Briggs popełnił w rozpaczy samobójstwo. Dowództwo objął pierwszy oficer, ale w tym momencie doszło do buntu czarnoskórych marynarzy pod wodzą Goringa. Wszystkich białych związano i wyrzucono za burtę, z wyjątkiem Jeffsona, którego chronił amulet. Statek wkrótce dopłynął do wybrzeży Afryki, gdzie Afroamerykanie wraz z Jeffsonem popłynęli szalupą do brzegu, zostawiając Marie Celeste na łasce fal. W afrykańskiej wiosce, do której wkrótce dotarli, znajdowała się świątynia, a w niej posąg bóstwa z odrąbanym uchem. Dr Jeffson, posiadacz brakującego fragmentu, był traktowany jak honorowy więzień plemienia. Pewnej nocy zjawił się w jego chacie Goryn i powiedział, że chce zostać władcą afrykańskiego królestwa, w czym przeszkadza mu obecność białego lekarza. Umożliwił więc Jeffsonowi ucieczkę, a ten po 2 latach dotarł do Londynu. Czy to jednak prawda? Decyzję zostawiam wam, drodzy widzowie. Jeżeli film się podobał, to zostaw łapkę w górę i zostaw komentarz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.